Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i dzisiaj przychodzę do Was z moim kolejnym projektem, którym jest Biały Koń. Nazwa tego wzoru jest inna. Jeżeli chcecie znać oryginalną nazwę, to ja Wam ją tutaj pokażę. Ona znajduje się dokładnie tutaj. Ona jest po hiszpańsku, więc za bardzo, tak mi się wydaje, więc za bardzo nie jestem w stanie jej przetłumaczyć, ale wydaje mi się, że jest to prawdopodobnie biały galopujący koń. Mamy 23 kolorki w tym zestawie i dla tych, którzy nie oglądali poprzedniego filmu, przypominam, że wzór finalnie będzie wyglądał właśnie w taki sposób. Jest to projekt, który wyszywam dla mojej babci. Ona ma 100% wkładu w ten projekt, dlatego że sama wybrała wzór, sama wybrała muliny, sama wybrała również len, więc ja jestem tutaj tylko wykonawcą, a moja babcia całym głównym prowokatorem tego zajścia. Mam wyszyte 8,5% około, więc nie jest to powalający wynik. Te wszystkie niteczki, które tutaj widzicie, są niteczkami do obcięcia, ale tym będę się zajmowała już niedługo. Teraz mega się cieszę, dlatego że zaczęłam wyszywać tutaj ten ogon i to jest sam ten czubeczek tutaj ogona. Więc już się zbliżam do połowy wysokości. Natomiast mega się cieszyłam, że już w ogóle zaczęłam ogon, ale on jest... Ciężko się go wyszywa, dlatego że no, zależy pod jakim światłem, pod jakim kątem patrzymy. Natomiast no, ciężko jest odróżnić te białe niteczki od tego lnu. Ciężko się wyszywa białymi nitkami, więc będę się trochę męczyć, ale myślę, że ten cały projekt i to, jak to finalnie wygląda, naprawdę zrekompensuje wszystko. Były też osoby, które podzieliły się na takie dwa zespoły. Jedni mówili mi, że wyszywanie obrazu z pełnym zaszywem na lnie jest bez sensu, dlatego że len jest drogi i dlatego, że nie będzie takiego efektu, a znowu drugi zespół, druga grupa osób mówiła mi, że to będzie super wyglądało, że len jest bardzo specyficzny, że to będzie pięknie i w ogóle. No, każdy ma swoje zdanie, jak zawsze. Oczywiście rozumiem i doceniam. Ja uważam, że naprawdę wyszywanie na lnie jest przepiękne. Ten efekt jest cudowny. Ja się nie mogę napatrzeć na te wszystkie mikroskopijne krzyżyki. Natomiast postępy na tym projekcie są bardzo małe, bardzo wolne, dlatego że moje oczy bardzo szybko się męczą. I jestem w stanie zrobić naraz 300 krzyżyków i ja mam wrażenie, że dosłownie przestaję widzieć. Muszę sobie odpocząć, funkcjonować normalnie przez jakiś czas i dopiero później wrócić do tego projektu. Nie mogę tak siedzieć cały czas jak nad innymi projektami, bo jednak ten len tutaj działa dość negatywnie na moje oczy. Ale tak jak mówię, efekt mi się mega podoba. I ci, którzy nie widzieli jeszcze poprzedniego filmu, to bardzo Was zapraszam. Zobaczycie tam również moje rozterki z napisem, bo ten napis również nie jest taki, jakbym chciała, ale to jest najmniejsze zło w tym wszystkim.
Ja teraz lecę do pracy, a wy zobaczcie, jak to mniej więcej wygląda. Witam się z Wami kilka dni później. Aż ciężko uwierzyć, ile ja to wyszywałam. I teraz Wam nie powiem dokładnie ile, dlatego że nie liczyłam. Aczkolwiek było to naprawdę bardzo długo, dlatego że te postępy na tym obrazku przychodzą tak powoli i to jest, tak się to ciągnie, że praktycznie się wyszywa. Zajmuje to bardzo dużo czasu, a efektów nie widać. Ten len mnie strasznie spowalnia i te malutkie dziurki, więc tak to wygląda. Mam już 10,5%, więc troszkę tutaj nadrobiłam. Widać tutaj już ten piękny ogon, który jest naprawdę wow. I tak się jaram tym ogonem, dlatego że nareszcie coś się tutaj dzieje. To tło jest tak monotonne i tak nudne. Cały ten obrazek jest bardzo prosty, praktycznie jak sobie nawlekę nitkę, to mogę sobie nią wyszywać, dopóki mi się nie skończy i dopiero w tym ogonie zaczyna się jakaś taka mieszanka tych odcieni i tutaj już rzeczywiście się coś dzieje i jestem szczęśliwa wyszywając ten ogon, ale tutaj dalej już będzie tułów konia, który również jest bardzo monotonny i po tym ogonie kolejna rzecz, która będzie troszkę taka, powiedzmy, fajniejsza, to znowu będzie głowa konia, dlatego już tam też będzie coś się działo, a tak to, no tak jak mówię, no tutaj zresztą widzicie, wszystko to jest jeden kolor, tutaj zresztą tylko kilka jakichś takich kropeczek innego koloru, tak samo tutaj, no tu jest praktycznie cały czas ten ciemny, to jest jeden kolor i tylko kilka dosłownie jakichś tam innych ciapek, takich krzyżyków innego koloru, więc no nie dzieje się tutaj zbyt dużo. No ale cóż, teraz zrobię zdjęcie, wyślę mojej babci do akceptacji i zobaczymy, czy jej się podoba ten postęp. Długo już i bardzo długo jej nie wysyłałam zdjęć, więc czas to nadrobić. Ona na pewno czeka, ale głupio jej napisać, żeby mnie nie pośpieszać, dlatego zrobię to zdjęcie i jej wyślę. I będę się brała dalej do pracy. Zawitała do nas kalendarzowa wiosna i powiem Wam, że świat wokół się tak niesamowicie zmienił. Dosłownie z dnia na dzień, że byłam w szoku, kiedy wyszłam na dwór. Ptaki śpiewają niesamowicie. U mnie przez większość dnia można słuchać właśnie jak te ptaki między sobą gdzieś tam rozmawiają. I jest to naprawdę taki relaks, jak się siedzi na podwórku. Ja też mieszkam blisko parku i wydaje mi się, że to pewnie dlatego te ptaki śpiewają aż tak bardzo i aż tak głośno i aż tak dużo, bo tych ptaków jest naprawdę multum. Powiem Wam, że właśnie podczas tego, kiedy ta pogoda się tak poprawiła, postanowiłam, że zacznę sobie wyszywać na dworze. Ja mam zawsze rewelacyjne pomysły, ale tylko do czasu. I rzeczywiście chciałam nadrobić tych krzyżyków i wyszywałam na dworze i właśnie podczas tego pierwszy raz przekonałam się na własnej skórze, co to znaczy szukać igły w stogu siana. Już tyle razy się przejechałam na tym wyszywaniu na dworze, a i tak w dalszym ciągu to robię. I nie wiem, jak to się stało, ale moja igła z kulką właśnie z tego projektu wylądowała w kubce ściętej, wyschniętej trawy. W pierwszej chwili pomyślałam sobie, że dobra, to pójdę sobie do domu po drugą igłę.
ale kiedy uświadomiłam sobie, że to jest igła z kulką i że zapłaciłam za nią 6 zł, to uznałam, że nie, ja będę szukać. I wyobraźcie sobie, jak to komicznie wyglądało, kiedy ja siedziałam i szukałam tej igły w tym sianie. No to było coś po prostu rewelacyjnego. Z jednej strony mi się chciało płakać, a z drugiej strony mi się chciało śmiać sama z siebie. I ja znalazłam tą igłę. Udało mi się ją znaleźć przy pomocy magnesu oczywiście, ale mi się udało, jestem z siebie mega dumna i teraz mam taką rozkminę życia, czy wyszywać na dworze, czy jednak siedzieć w domu i sobie wyszywać. I chyba pójdę na kompromis i będę wyszywała na dworze, ale nie na trawniku. To będzie chyba lepszy pomysł, tak mi się wydaje. W tamtym roku też wpadłam na rewelacyjny pomysł, żeby wziąć sobie mozaikę diamentową na dwór i sobie wyklejać, kiedy moja córka będzie sobie biegała po podwórku. No i to też był rewelacyjny pomysł, dopóki te diamenty nie zostały przez moją córkę wysypane w trawę. Więc to też była rewelacyjna historia. Ja to zawsze mam pecha. Teraz chciałabym Wam opowiedzieć o czymś, czego byście się po mnie chyba nie spodziewali, chociaż nie wiadomo, bo już raz o tym wspominałam. Mianowicie zaczęłam parkować. I w ogóle dlaczego? Skąd taka decyzja? Zaczęło się od tego, że oglądałam sobie filmy z czystej ciekawości dziewczyn, które parkują i kiedy były takie zbliżenia bardzo bliskie, kiedy widziałam, jak one tutaj z tymi niteczkami pracują, to za każdym razem, kiedy widziałam, że parkują tą nitkę krzyżyk dalej, to moje ciśnienie tak rosło, byłam tak wkurzona i moje myśli cały czas mówiły, że no weź, wyhaftuj tego jednego krzyżyka, wyszyj go, nie zostawiaj tej nitki. I byłam taka poirytowana tymi filmami, byłam po prostu taka wkurzona, że ten ktoś nie wyszył tego jednego krzyżyka, tylko zostawił tam tą nitkę. I ja uznałam, że jestem chyba zbyt nerwowa do tej metody i że to totalnie nie jest dla mnie, dlatego że ja się nie mogę po prostu powstrzymać od zostawienia jednego niewyszytego krzyżyka danego koloru. I to było tak głupie, że aż śmieszne. I ja zamiast się relaksować, to się po prostu denerwowałam i byłam taka wkurzona i stwierdziłam, że nie, ja muszę spróbować na własnej skórze. I rzeczywiście spróbowałam. Wyszyłam sobie tutaj na równo kilka rządków, jak widzicie. I całkiem mi się to podoba. Idzie naprawdę dużo wolniej. Obliczyłam sobie, że w godzinę tą metodą wyszyłam 80 krzyżyków. A normalnie na tym obrazku jestem w stanie wyszyć około 130-140. Więc to jest diametralna różnica, bo w godzinę aż tyle krzyżyków, no to wiadomo, że każdy by chciał mieć więcej niż mniej. Kolejną rzeczą jest to, że z tyłu robi mi się dużo większy dywan, kiedy wyszywam metodą parkowania, dlatego że te niteczki są jakoś tak, nie wiem, poprzeciągane dziwnie, albo ja po prostu to źle robię. W każdym bądź razie kolejną rzeczą jest to, że wyszywając metodą parkowania na tamborku, te nitki po prostu, one są za długie, wypadają mi z tego tamborka, wchodzą mi do tyłu i ja te wystające nitki wszywam od spodu, a potem ich nie mogę wyciągnąć, bo są przyszyte. I łapałam się właśnie na tym, więc trzeba ich bardzo pilnować, żeby tych mulinek nie wszywać od spodu. Tak to, bardzo mi się podoba ta metoda, jest bardzo fajna, bardzo mi się podoba to, że te rządki tak idą po kolei, że można sobie już zobaczyć jakiś tam efekt.
Bardzo mi się podoba to, że mogę wyszywać, kiedy jest troszeczkę gorsze światło, dlatego że nie muszę się skupiać na szukaniu wolnych dziurek pomiędzy tym wyszytymi krzyżykami, dlatego że tutaj lecę po prostu po kolei, więc nie muszę szukać, nie muszę się wpatrywać. Tutaj, jak widzicie, tych nitek troszkę jest i mogłoby się wydawać, że trudny wzór, ale nie. Słuchajcie, nie. Ja mam po prostu jednego koloru po 2 niteczki, tutaj mam jednego koloru 3 niteczki, tutaj akurat mam jedną pojedynczą, taką ciemną, ale zazwyczaj mam właśnie po kilka niteczek jednego koloru, tak żeby bardzo nie przeciągać, tylko żeby one cały czas były praktycznie w miejscu i leciały do góry. I dzięki temu, ja w ogóle tak narzekałam Wam wcześniej, że ten obrazek jest bardzo łatwy, że cały czas trzeba tą jedną nitką, że brakuje mi tego nawlekania, więc to był też powód, dlaczego zaczęłam parkować. I tutaj już mi w ogóle nie brakuje parkowania, dlatego że, nawlekania, dlatego że przy parkowaniu cały czas trzeba sobie nawlekać nową igłę, przez co ten obrazek wydaje się troszeczkę bardziej taki urozmaicony, troszkę bardziej trudniejszy. No może nie trudniejszy, ale no wiecie, trzeba coś się dzieje, tak? Trzeba tutaj to zostawić, to zaparkować, to nawlec, a kiedy mamy łatwy wzór i nie parkujemy, to no to cały czas lecimy tą jedną nitką i to się tak dłuży i ciągnie i niby idzie szybciej, ale ta praca nie jest taka urozmaicona, więc zaczęłam parkować, zobaczymy jak długo wytrzymam. Nie jestem pewna, czy wytrzymam do samego końca tego paska, no ale się okaże, może akurat zostanę przy tej metodzie, przy tym projekcie. O tym się już dowiecie w następnych filmikach, bo na pewno będę robiła update'y. W tym miesiącu na tym projekcie udało mi się zrobić 4894 krzyżyki, czyli naprawdę dość sporo i powiem Wam, że przez to, że ta tkanina jest taka drobna, w ogóle tego postępu tutaj nie widać. Ja siedziałam, dziubałam, w ogóle robiłam to tyle godzin, a wydawało się na materiale, że przybyło tak mało i tak strasznie nad tym ubolewałam, a kiedy sobie podliczyłam, ile tak naprawdę tych krzyżyków przybyło, no to rzeczywiście jest tego dość sporo. To jest oczywiście na duży plus, dlatego że ten obrazek aż się prosi, żeby go skończyć. Teraz, kiedy też zaczęłam parkować, to o wiele bardziej mnie ciągnie do tego obrazu z uwagi na to, że przestał on być taki nudny i taki prosty, dlatego że ciągle muszę zmieniać tą niteczkę, więc to jest dobry patent właśnie na utrudnienie sobie takiego haftu. Nie wiem, czy każdy z Was lubi sobie tak utrudniać życie jak ja, ale mnie bardzo nudzą takie proste hafciki, dlatego bardzo fajnie jest sobie je czasami urozmaicić. Dajcie znać, co sądzicie o tym obrazku, jak Wam się podoba. No i co? No i dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. Także pa!